Cześć, to ja Justa, witam Was w nowym odcinku z cyklu Justa animuje. Dzisiaj temat nie za zabawny, no chyba, że popatrzymy na to z punktu widzenia tworzenia animacji. Bo mowa o śmierci. Tak, o śmierci. A konkretnie takie padło pytanie, czy ja lubię zabijać własnych bohaterów. Jest to pytanie zaproponowane, w zasadzie podpowiedziany temat filmu przez Irminę, i zaraz Irmina przekonasz się, czy ja lubię ukatrupiać swoich bohaterów. Zanim zacznę opowiadać Wam o tych fabułach, które już napisałam, narysowałam lub mam w głowie, żeby je wymyśleć, to opowiem Wam taką anegdotkę. Otóż dawno temu, kiedy próbowałam jeszcze wymyślać na początku swoich bohaterów i nie było jeszcze Rysicy Urszuli, która lubi wszystko podpalać, spotykałam się z kuzynką na wakacjach i wymyślałyśmy ciekawe historie dotyczące znanych bohaterów. Jakoś tak potem wyszło, że wpadłam na pomysł wymyślenia historii Skunksa. Może to była jakaś inspiracja właśnie jakąś animacją, ale o co chodziło z tym Skunksem? Otóż mieszkał sobie Skunks, on był taki przytuszy, taki gruby Skunks i miał ładną, atrakcyjną partnerkę. No i w końcu pojawił się oczywiście ładny i atrakcyjny samczyk dla tej partnerki, więc tanta go zostawiła z tym piękniejszym, młodszym. Co zrobił gruby? Oczywiście na początku się załamał, potem poszedł do miasta, no i jak pojechał do miasta, to spotykały go różne nieszczęścia. Zdążył na pociąg, a ten pociąg go prawie... No wiecie, tak jak Królika Baxa lub inne postacie z zwariowanych melodii, prawie by skończył jako danie, jak placek. Ale w końcu, kiedy Skunks miał te kłopoty, to koniec końców oczywiście lądował jak Tom i Jerry, dokładnie jak ten kot, prawda? Albo dostał żelazkiem, albo wyglądał jakby go coś poszatkowało. I na koniec tego wszystkiego trafił do piekła. No, żeby diabeły miały po prostu uciechę. Żeby w tym kotle się po prostu ten Skunks gotował razem z innymi grzesznikami. Ale w zasadzie, czy ten Skunks zrobił coś złego? No właśnie nie. Na początku, kiedy myślimy o ukatrupianiu własnych bohaterów rysunkowych, to mamy właśnie przed obrazem takiego pobitego kota z serii Tom i Jerry. Albo po prostu z innej postaci. Kino francuskie animowane lubi sobie właśnie drwić, że na przykład bohaterowie biegną za kimś, no i oczywiście w pewnym momencie nie wyrabiają na zakręcie i uderzają o mur. I zamieniają się w takie placki, jak jest ciasto na pizzę. To jest oczywiście z jednej strony takie drwiące podejście do śmierci, ale warto historycznie zwrócić uwagę, że takimi metodami na przykład wyróżniało się studio Warner Bros. I to był taki bodajże Tex Avery miał taki bunt przeciwko Disneyowi, że jak on to robił realistyczne kreskówki i bohaterowie, jak na przykład Zła Królewna miała spaść, przepaść, no to koniec końców już nie powstała i nie otrzepała się i nie powiedziałaby, no wiecie, to tylko kreskówka. Z jednej strony oczywiście takie żartobliwe podejście do śmierci bohatera jest wyróżnikiem tego gatunku, ponieważ film animowany, i zawsze będę Wam to powtarzała, to jest taki rodzaj filmu, gdzie wszystko może się wydarzyć. Stąd na przykład takie zalecenie, kiedy niektórzy psychologowie mówią, że jak są małe dzieci i są na etapie, że nie odróżniają fikcji od życia realnego, to czy kreskówki to na pewno najlepszy sposób. Oczywiście to nie tak, że twórcy animacji nie mogą się pobawić, pośmiać ze śmierci, ponieważ jest coś takiego jak wolność twórcza. I zaraz na przykładzie swoich bohaterów Wam to też dalej będę przekazywać. Kiedy jesteśmy już w tym przypadku, że pożegnaliśmy pechowego Skunksa, to teraz przejdę do historii, które już mam odnotowane na papierze, jako Justyna Margielewska wymyśliła. Zacznijmy od klasyka, czyli właśnie Największy Skarb Świata, i tu też
na początku historii już pojawia się śmierć. To znaczy kotka, która w pierwszym rozdziale, jeśli chodzi o audiobooki, ginie, to jej przypadek będzie takim efektem skrzydła motyla. To znaczy, że to drobne, małe wydarzenie będzie miało wpływ na przebieg historii. Gdyby nie to, że stworka zanim zginęła, ukradła pewne niebezpieczne artefakty i one znalazły się na naszej planecie, to Kinga i Rysica Urszula nie miałyby co robić. To jest taki jeden przykład i tutaj postać zmarłej pojawia się po prostu jako wspomnienie często i wtedy, kiedy inni bohaterowie o niej myślą. Czyli możemy powiedzieć, że pomimo że jest to takie trochę przerysowane, nie do końca realistyczne, no bo kot zmarł w kosmosie, spadł w przepaść, zamienił się, byśmy powiedzieli, że w magiczny obłoczek, to nie jest to do końca realne, ale już na pewno jest to bardziej poważna sprawa niż królik Bugs, który załóżmy dostał strzelbą od myśliwego, zrobił się nagle jego cień, a potem niby martwy, ale i tak powstał i jak to się mówi, zabili go, a on uciekł. Kolejną moją taką serią, gdzie pojawia się ukatrupianie bohaterów, mamy krótkie opowiadania, potem krótkie komiksy z serii Inspiracji i tam na przykład jest niby pójście właśnie w tą bardzo żartobliwą formę, bo negatywna postać zostaje zjedzona przez żmiję i ta żmija mówi, to była nietoperzyca Sonia na przykład, że no w końcu zło zostało pokonane. Więc to też był taki pomysł. Innym sposobem na pokazanie śmierci w moim przypadku było na przykład pokazanie, to też seria Inspiracje rodziny królewskiej, która została teoretycznie zabita przez swoich sojuszników dawnych. Ale potem się okazuje, że narzędzie zbrodni nie za bardzo podziałało i pewna część rodziny królewskiej przeżyła. Ale tutaj mamy oczywiście wątek po prostu, że najlepszy przyjaciel też okazuje się zdrajcą. Jednak to jest tylko zaledwie wierzchołek góry lodowej, jeśli chodzi o ukatrupianie. Bo to tak, zaraz okaże się, że bardzo lubię wykańczać swoich bohaterów. Nie, niekoniecznie. W zasadzie to na początku wahałam się, żeby zastosować ten krok, bo na przykład w przypadku Penieralów, jak się potem okaże, mówię tutaj o tej rodzinie królewskiej, to okaże się, że jednak część z nich cudownie ocalała i znaleźli się w innym miejscu, ocaleni przez jeszcze inne postacie. I potomkowie tej rodziny królewskiej będą tak naprawdę, którzy uciekli, będą musieli po prostu dowiedzieć się, gdzie tak naprawdę zostali ukryci ich rodzice i czy da się ich, powiedzmy, że wyleczyć. Nie chcę wam spoilerować, bo ta seria troszeczkę trwała, ale motyw śmierci tu pojawia się w ten sposób, że bohaterki Ola i Mokosz myślą, że ich rodzina naprawdę zginęła w trakcie konfliktu zbrojnego, magicznego. Bo tu jesteśmy jeszcze troszeczkę na tym etapie, że pomimo, że nie jest to taka śmierć jak królik Bugs, że dostał kopniaka i zaraz się podniósł i już nic mu nie było, to jednak jest to tak trochę łagodzone, że może ta śmierć niekoniecznie była taką stricte śmiercią. Ewentualnie, jeśli już się pojawiła ta śmierć, to w wspomnieniach wracamy do tego bohatera, że on nadal żyje, tak jakby w pamięci. Ale prawda jest taka, czy rzeczywiście tak nie jest, że kiedy niestety musimy się z kimś pożegnać, czy ta osoba, dopóty mówi się nawet tak, że te osoby żyją, dopóty o nich pamiętamy. Więc to takie wesołe komiksy, potem animacje, to może coś w tym jednak jest. Kolejnym moim pomysłem po serii Inspiracje była Jagoda Kot i tutaj w zasadzie nie ma takich kwestii egzystencjonalnych. Tutaj właśnie poszłam w kolorową kreskówkę o uczłowieczonych zwierzaczkach i jest tam inny problem poruszony, ale wszystko kończy się happy endem. No i raczej nie ma tam wprost umierania. W zasadzie można powiedzieć, że na pewien czas sobie dałam spokój, jak na przykład w Król Lwie był motyw króla, który został niestety zabity przez brata i to jakoś ciążyło na jego potomku. Tutaj sobie darowałam takie historie.
aby w końcu pojawiła się seria, pomysł na tą serię pojawił się w 2012 roku, Pudełeczko pełne strachów. I tutaj tak, pozornie mamy taką historię, że na początku w prologu jest mała dziewczynka, trwa bardzo niedobry konflikt, jest rok 39. Mówię w ten sposób, ponieważ YouTube nie za bardzo lubi to słowo. Mała dziewczynka odnajduje niezwykłe pudełeczko, w którym ukryły się dawne postacie z naszego folkloru. I ta dziewczynka będzie miała takie zadanie potem, aby chronić te postacie. Ale to tylko w prologu jest ta dziewczynka. Potem szybko jest przeskok, jak się czasy zmieniały i ta dziewczynka staje się staruszką. Mamy lata 90. XX wieku. Dziewczynka, czyli ta babcia, Salomea, przekazuje swojej wnuczce pudełeczko i mówi, że tam są ukryte nasze wszystkie strachy. No i niestety, jak się łatwo domyśleć, skoro mamy starszą panią, to niestety w pewnym momencie nadchodzi czas pożegnania się z tą staruszką, nie? I te strachy orientują się, że już nikt nie będzie ich chronił, nikt nie będzie im pomagał, ponieważ wnuczka, mówiąc obiektywnie, ma to gdzieś. I one wtedy uciekają z tego pudełeczka i zaczyna się pewna przygoda, którą chcę w tym roku może zrealizować w formie komiksu, bo ta historia powstała jako scenariusz z motywem właśnie naszych niezapomnianych postaci z folkloru i tak naprawdę dotychczas nie ma swojej takiej wersji graficznej jako taki komiks, taki stricte. Jest scenariusz i ta dziewczyna młoda będzie w pewnym momencie właśnie widziała we wspomnieniach swoją babcię, jak ona opowiadała jej o pewnych rzeczach. I tutaj pojawia się właśnie ten motyw taki bardzo realistyczny, że odchodzą osoby i pozostają one w naszych wspomnieniach. Kiedy wysyłałam pomysł, scenariusz na konkurs do tej historii, to uznano, że jest to historia nie do zrealizowania. Jednak czy na pewno jest nie do zrealizowania, zobaczymy. Mam zamiar w tym roku zająć się za tą historię. Całkiem nowa baśń to również animacja i tutaj ta ciekawostka. Strachy, czyli nasze tutaj postacie z mitycznej demonologii słowiańskiej. Ja użyłam je także w innej historii, taką jakby alternatywna linia czasowa, gdzie strachy nie mieszkają w pudełeczku, ale mają swój własny kraj. I ten kraj będzie odwiedzany przez bliźnięta i okaże się, że bliźniaki mają pewną tajemnicę. A w zasadzie to matka tych bliźniaków ma pewną tajemnicę i królowa obecna strachu. I ta historia na takiej właśnie alternatywnej linii czasowej została zrealizowana w formie animacji pod tytułem Całkiem nowa baśń. Co ciekawe, tytuł Całkiem nowa baśń kiedyś należał do serii Inspiracja. Po prostu rozdziały o Penieralach, czyli tych królach, nazywały się Całkiem nowa baśń. Ale w pewnym momencie do inspiracji doszły jeszcze inne opowiadania i w ten sposób inspiracje stały się inspiracjami, a tytuł Całkiem nowa baśń został zarezerwowany dla kontynuacji Pudełeczka pełnego strachów, czyli tej alternatywnej historii z naszymi postaciami z demonologii. Ale to nie koniec, jeśli chodzi o moich bohaterów, bo o ile właśnie w Pudełeczku, w tej wersji komiksowej, którą mam nadzieję, że w końcu powstanie jako komiks, bo jest scenariuszem, właśnie mamy wspomnienie tej starszej pani jako taki motyw, że pamiętamy o swoich zmarłych. Jednak mam jeszcze inny pomysł na zagospodarowanie tego tematu. Pracuję nad taką historią jak Miasto Szpiegów i tutaj główna bohaterka nie dość, że może zginie na koniec tej historii, to jeszcze na dodatek nie jest do końca pozytywna. Bo jeśli nawet robiłam złe postacie jako postacie nawet pierwszoplanowe, to dawałam im jakąś szansę na wyjście na prostą. A ta to chyba na odwrót. Była po jasnej stronie mocy i pójdzie sobie na ciemną stronę mocy i ciekawe, czy tutaj wybór śmierci może nawet będzie odpowiednim środkiem zapobiegawczym. Nie wiem jak to będzie, bo w zasadzie zastanawiam się, czy
warto ją ukatrupić na koniec tej historii, bo mam narysowaną tą historię, w zasadzie nie opisaną, ale właśnie narysowaną jako takie kluczowe wydarzenia w formie ilustracji. I to jest tak naprawdę wybór do Was. Czy mam ukatrupić Judytę Toraneko, czy nie? Napisać ukatrupić Judytę, czy nie? Kolejną moją historią, gdzie występuje motyw śmierci, a w zasadzie jest to takie sięganie do źródeł historycznych, jest pomysł. To jest zaledwie pomysł, bo mam tak naprawdę szkic w głowie tej historii. Miałam na myśli taki tytuł jak Pocztówki z przeszłości lub Pocztówka z przeszłości, ale będzie motyw taki, że jest listonosz i jest córka. No i oczywiście co robią listonosze? W latach 90. nosili listy. Historia niekoniecznie będzie miała miejsce w latach 90., może być nawet po milenium, ale te listy mogą być związane z niedawną historią Polski, związane może troszeczkę z latami 80. albo jeszcze wcześniej, bo i tutaj mam taką zagwozdkę, bo o ile tamte postacie były jak najbardziej fikcyjne, to zastanawiam się, czy w formie komiksów, czy w formie opowiadań nie przenieść tego, o czym mi kiedyś opowiadała moja babcia na temat lat właśnie związanych z wydarzeniami, właśnie lata 30., 40. Myślę, że się domyślacie, o jakich czas historii Polski mi chodzi. Ja się zawsze interesowałam historią i powiem szczerze, że jak czasami słyszę o zakłamywaniu pewnych rzeczy, to zastanawiam się, czy nie byłby to idealny motyw dla pocztówek. Pocztówki z przeszłości, które mogą mnie źle namieszać. Jeśli jesteście ciekawi, jaki mam pomysł, co mi się siedzi w głowie na temat tej serii, to możecie po prostu mi w komentarzach napisać, czy chcielibyście poznać historię, którą można byłoby przedstawić na pocztówkach z przeszłości. I tutaj śmierć, no nie łudźmy się, nawet jeśli będę wspominała w zdaniach, co zapamiętałam z historii, którą mi babcia opowiadała, to jednak tutaj śmierć, no nie łudźmy się, jest najbardziej na serio. I w ten sposób tak naprawdę mogę zakończyć ten film pod tytułem Czy Justa lubi ukatrupiać swoich bohaterów. Na początku, jak każdy młody twórca, traktował temat przemijania zupełnie zabawnie, no tak, zabili go i uciekł, tak, królik Bugs. W tym stylu skunks miał pecha, potrącił go pociąg, pojechał do piekła, diabły się cieszą. Potem do skunksa jako postaci nie do końca szczęśliwej wróciłam w inspiracjach, ale ten skunks nie zginął, po prostu miał koszmar. Już takim sadystą nie byłam. To nie ten skunks z wakacyjnych wspomnień, gdzie nawet ten tytuł chyba się nazywał Skunksia Przygoda, czy jakoś tak. Czyli na początku zupełna zabawna sprawa, wolność twórcza. Można powiedzieć, że śmierć bez konsekwencji, śmierć z błahego powodu. Potem pojawiało się, no dobrze, będzie śmierć złagodzona, ale jednak historia związana z tą śmiercią może mieć jakieś konsekwencje dla innych bohaterów. I tak było przez większość moich historii. Potem pojawiło się pudełeczko i mamy wspomnienia o postaciach, które przeminęły i one nadal odgrywają ważną rolę. Kolejne historie, które właśnie mam zamiar Wam przedstawić, to będzie śmierć, która jest w tym świecie, tak, że mamy pewne zło, pewną niesprawiedliwość, a na końcu mogą to być najprawdziwsze wspomnienia związane ze śmiercią. I nawet jeśli ja to troszeczkę, powiedzmy, że przymrużę oko na pewne rzeczy, to jednak przede wszystkim ja jako widz, jako słuchacz, który mógł tak naprawdę nie znać detali, ale sama świadomość, że na przykład Polacy nie mogli w trakcie pewnego konfliktu na przykład mieć żywności za bardzo, bo na przykład nie mogli iść do młyna, bo Niemcy nie pozwalali, nie łudźmy się, to jednak chyba jednak ma związek ze śmiercią, tą bardziej na serio. Nie mówiąc już o tym, że to nie my wywołaliśmy tę wojnę, prawda? I myślę, że przez takie zakłamywanie historia pocztówki z przeszłości, zakurzone pocztówki, które niekoniecznie chcemy wiedzieć o ich istnieniu,
jest całkiem uzasadniona. I tyle byłoby na temat śmierci, zastanawiania się nad tym, bo na przykład mam jeszcze inną historię o studentach, ale tam nie ma śmierci, tam jest poruszany inny problem. Więc tyle byłoby ode mnie i dzięki Wam za uwagę. Irmino, dziękuję Ci za podanie tematu i widzimy się w kolejnym Już to animuję. Pa!